freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dzisiaj przemielimy sobie temat związany z nowym dowódcą kawalerii, a dokładnie dowódcą Subotajem. Jakby tak powiedzieć, jest to coś, co nie spodziewaliśmy się, że wyjdzie. Widzieliście mojego shorta pewnie z 2-3 dni temu. Ja tam tego shorta wypuściłem troszeczkę wcześniej niż planowałem. Przyczyny techniczne się niestety tak się nałożyły. Lecz przejdźmy do samego dowódcy. Jak widzicie, jest to dowódca typowo pod rally, typowo pod combo damage, typowo pod rally też na miasta, bo już możemy zobaczyć po samych talentach z Conqueror Ring, że to też ma dość dużo do powiedzenia, czy dużo znaczenie, bo jak popatrzycie sobie na same talenty i na to, co ten dowódca tutaj zyskuje dzięki combo damage, no to przejdzie nam parę takich rzeczy, które naprawdę możemy się zastanawiać, bo na start powiem wam tyle. Mamy combo damage, jest dużo tu informacji na temat normal ataku, jest też dużo informacji też jeżeli chodzi o całe, jakby tak powiedzieć, możliwości combo, przepraszam. Musiałem chwilkę. Więc tu jest bardzo dużo takich sytuacji, gdzie no widać, że ten dowódca będzie typowym takim dowódcą, który potrafi uderzyć, bo wszystko znaczy jak to combo damage będzie się sprawowało, ale mi się zdaje, że już chyba czas na tą formację Delta, o której wam mówiłem. Może nie wyszło to w Openie, ale jeżeli chodzi o rally, chyba czas, że gracze, którzy są typowymi spenderami, grają o rally, no muszą zacząć inwestować w combo damage, czyli w deltę, przede wszystkim w formację delty i w inskrypcję, bo popatrzcie sobie na samą pierwszą umiejętność, to jest Thundering Covers. 3 razy combo atak, damage factor jest za razy 1000, czyli w sumie 3000 damage'u nam wygeneruje combo atak związanych z tą umiejętnością. Czyli w sumie będziemy mieli 3000 ataku. Tak, tutaj macie też opisane, jak to combo damage działa, jeżeli chodzi o ten cały efekt bonusu do normal damage. No i to wiecie, to jest samo takie dziwne, no bo kurczę, mamy normal damage, wiemy o tym, że normal damage nam idzie w smite'a, tak? Że to jest ze smite'em, to się fajnie zgrywa. No i mamy to, przedtem mieliśmy combo damage w Arturze związanych z damage'em od obrażeń, nie? Więc od umiejętności. Więc, a tutaj mamy znowu coś innego. Od razu mówię, że ten dowódca, a jeżeli ktoś już myślał o jakimś parowaniu w Openie, raczej ten dowódca w Openie nie będzie, on jest typowo nastawiony do rally. Ale samo to jak sobie zobaczycie, no to Lili zaczyna coś robić nowego i mi się zdaje, że zaczyna robić coś, żebyśmy poczuli, że ta kawaleria, którą teraz wypuścili, może być bardzo mocna w rally. Pytanie jak będzie sobie działała, jak sobie dawała radę, jeżeli chodzi o Swarm, bo jak wiecie, Justynian czy z Nevskim albo Nevski i Justynian sobie nie dawali rady przy Swarmie. Tam to jak tylko byli widziani na flagę, no to zaraz ten Swarm szedł. Nie bali się gracze, bo wiedzieli, że zyskają na tym. Przejdźmy sobie może do drugiej umiejętności. Tutaj mamy typowo statystyki. 15% do speeda, 20% do ataku, 30% do defensywy kawalerii. To jest wszystko naprawdę fajne i no, potrzebuje rally takie dodatkowe, jakby tak powiedzieć, opcje do talenty, umiejętności, czy też jakby tak powiedzieć buffy przede wszystkim. Potrzebuję mieć taką możliwość, żeby to naprawdę miało ręce i nogi przy takim dowódcy rally. Natomiast interesuje mnie też trzecia umiejętność najbardziej, bo tu mamy coś takiego, że wherever this command drops launch, basic attack will be outside of allies territory. It has 50% chance to launch a combo attack, damage factor 700 i cooldown mamy na 10 sekund, czyli tak, mamy 30% szans na to, że uderzymy z combo damage 700 jeżeli chodzi o obrażeń i to jest generowane z basic attack, tylko musi być outside of allies territory, czyli typowo gdzie jesteśmy znaczy no wiadomo gdzie jesteśmy, możemy to wygenerować na terenie sojuszu, jak i też poza. Ale 30%, no i jeżeli uderzy 700, no i cooldown jest 10 sekund.
duży cooldown, ale z drugiej strony pytanie, czy to się nie generuje często. 30% to nie jest tak jakoś mało, jak na to, co Lili nam tutaj serwuje w ostatnim czasie. Zresztą pamiętacie umiejętności Artura, o których rozmawialiśmy. Tam też chyba było to gdzieś chyba szansa 25, potem 50% przy ekspertyzie. Kurczę, no jeżeli by to się dobrze sparowało i pomyślcie sobie, że bijemy 3700 w target, no to może być naprawdę nieźle. 3700 target. To jest dużo, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Subotaja. To jest single target, no bo przypomnijmy, że to jest właśnie single target, nie AOE, nie? No to moim zdaniem łódzka będzie ładna, nie? Jeżeli chodzi o niego. Jeżeli to by się sparowało. Wszystko, kurczę, wszystko łącznie jak te delta i te umiejętności, inskrypcje po prostu sobie, bo tam jest bardzo, jeżeli to naprawdę jak przeczycie te inskrypcje delty, o których wam ja już mówiłem chyba nie raz, to naprawdę te inskrypcje, w ogóle to co tam procentowo, ile ta delta tam tego damage'u generuje, w ogóle te combo ataki, jak one się generują, no to... A czy widzicie, w tym momencie wygląda tak, że normal damage w jakiś sposób pracuje też na jak i combo, tak samo jak i smite damage, nie? Więc jeszcze teraz zostaje nam, żeby łucznicy mieli true damage, który też będzie pracował z normal ataków, czy coś jakoś powiązane z tym, bo na to pytanie jest ciężko odpowiedzieć, jak to wszystko się pracuje. No ale gdyby to tak wszystko każda jakby tak swoje tam opcja łuczników, kawalerzystów i piechoty miała coś powiązane z normal damage, no to ciekawie to Lid wymyśla. Przejdźmy może do czwartej już umiejętności, czy Where the White Points. Czyli mamy tak, jeżeli atakuje miasta lub też jakiekolwiek obozy, no to będziemy mieli, obozy, no flagi, fortece, będzie miało 10% więcej do combo attack damage. Potem where it throws large combo attack, it has 60%, czyli 60% masz szansę, że będzie 15% bonus do normal damage dealt for 8 seconds, czyli to będzie na 8 sekund. This effect can stack. Aha, czyli ten efekt może stakować się 2 razy, czyli 30% może być nawet. Powiem wam, że jest mega opcja pod tym względem. W tle są walki, więc to zaraz wam pokażę, ale akurat tutaj chciałem wam głównie się na tym skupić. Two times duration reset wherever is again another stack. Czyli teraz tak, combo damage, jak to pracuje, to są ten basic attack, jest efekt nakładany, to triggeruje basic attack. No trigger counter, aha, ale nie triggeruje counter ataku. Druga opcja, czyli to co mamy tą, jakby tak powiedzieć, tą szansę z normal damage, czyli 15%, czyli 30% z normal damage'u. Basic attack, counter attack, smite and combo attack damage. Bonus reduction to normal damage do not affect range normal damage. Powiem wam, że to jest tak zakręcone jak lato z radiem, nie? Bo tak, mamy 15% normal damage, który się może nam szansa, mamy 60% szans na to, że on będziemy mieli 15% do normal damage. Potem to nam dealuje się do dwóch stacków, czyli w sumie 30%. Potem się to resetuje i robią się od nowa oczywiście staki. I tutaj według tego to jakby tak z basic attack, counter attack, smite damage, combo attack damage, bonus reduction, normal damage do not affect range normal, czyli nie ma jakiegoś efektu powiązania z range normal damage, ja to tak rozumuję, ale z innych smite damage, combo, counter attack i basic attack ma to powiązanie. I jak tutaj zobaczę na upgrade priv, czyli mamy te 10%, o których mówiliśmy, combo attack damage bonus, czyli to będziemy mieli z combo ataków, ale normal damage bonus pracuje nam 15 nawet do 30%, jeżeli zapracuje, jeżeli nam się odpali procka, no i jeszcze staki, no to kurde, to jest I teraz powiem wam tak, no i teraz rodzi się pytanie, w jaką formację tu iść, nie? Czy iść w combo attack, czyli powiedzmy w deltę, czy iść kurde w bow, łuk, nie? Bo formalnie tutaj ten smite damage też robi robotę. Tutaj mamy te combo ataki. Kurde, ja nie wiem, to jest tak zagmatwane, żeby to tak fajnie pracowało. Powiem wam, że to jest masakra, nie? Trzeba zrobić testy, ale mi się zdaje, że jak to zostanie dobrze ogarnięte z formacją, jednak chyba to może deltę, ale jeżeli to zostanie dobrze rozegrane, jeżeli chodzi o jakby to mam wytłumaczyć na szybko,
po prostu inskrypcje, formacje i powiedzmy też trzeba zastanowić, jaki drugi dowódca będzie. No, ja już mam tam tutaj dwie opcje, ale to separowanie zostawimy sobie na koniec. To może być popitolone, nie? Znaczy, to może być bardzo zakręcone, nie? Smite damage, nie? Kurde. Dobra, przejdźmy sobie ogólnie zestawy, to wiemy, że to jest tak zakręcone, że to naprawdę dopiero nam pewnie jakieś raporty albo jakieś testy, ktoś to jakby tak powiedzmy zainwestuje w to i pójdzie w to rally, nam po prostu odpowie na to pytania. Będziemy mieli to na uwadze. Przejdźmy sobie ogólnie do ekspertyzy. Hound of the Taimuin? Okay. It's if this commander drops is attack to drop the map, their active skill infect the burn. Co to jest the burn? The burn effect is infinity by Takeda. She can fuse of the fear. Kill a Subutai, Hound of Time skill. Aha, czyli sekundka. Burn, czyli Fears of the Fire. Dobra, przejdźmy sobie tylko tutaj do Takedy. No bo musimy się... Ja przypuszczałem, że on w jakiś sposób tam z Takedą się będzie kręcił. Panie Takeda, gdzie jest pan? To jest chyba jest groźny niczym ogień, czyli tak. Wywołuje, czyli on wywołuje poparzenia na 4 sekundy. Poważony oddział zostaje trafiony zwykłym atakiem. Istnieje 50%, że jednym otrzymywało 30% więcej podstawowych obrażeń. Czyli ta opcja, tu jest nawet do 50% obrażeń. Czyli efekt poparzenia, czyli burn, czy palenia podstawowych wyjmuje obrażenia zwykłego ataku kontra równięcia. Aha, okej, dobra, czyli mamy kolejne powiązanie. Okej. Czyli jak teraz nałożymy tutaj tego Takedę, opcję burna, groźny niczym tym, okej. Czyli do tego dorzucimy sobie to. Okej, czyli on się tutaj, jakby tak powiedzieć, z nim the burn attack infect by Takeda previous skills chyba tutaj, okej. I on jakby tak powiedzieć daje taki sam, nakłada taki sam skill, czyli te jakby palenie. I tu mamy wherever this target with hit with basic attack it has 50% chance to take 20 more normal damage na 1 sekundę. It's the commander drops i attacking city or stronghold they active skill in enchantment version. The burn effect on the target for 2 seconds. Wherever target his basic attack it has 100% chance to 20% more damage for the next one. Czyli tutaj, czyli tutaj kiedy atakujemy miasta, forty, tak to rozumuję, to będziemy mieli 100% na to, że osiągniemy te 20% more normal damage attack. Czyli ten efekt burn nam zadziała. Czy to poparzenie, czy to poparzenie też będzie działało tak jak na Takedzie? Tak to mam rozumować, że wywołuje taki sam poparzony oddział zyskuje trafiony zwykle takie 50% szans. Ale dobra, to teraz pytanie. Jeżeli mamy to umiej, mamy go na ekspertyzie, robimy go powiedzmy pod deltę, dajemy Takedę jako drugiego dowódcę, czy one się jakoś ze sobą będą łączyć, te afiksy, czy Hound of Time będzie wtedy też się odpalał? Będzie można było na przykład odpalić takie dwa afiksy na przykład na mieście, jeżeli chodzi o palenie. Mi się zdaje, że to jest dowódca nie tylko taki rally związany flagi, forty, przełęcze, ale też taki typowy do palenia miast, nie? To jest chyba odpowiedź też na tą formację nową związaną z jakby tak chronieniem miasta, o której zaraz tutaj powiem. Ja nie mówię, że to jest chronienie miasta z tego względu, że ta formacja tutaj, czyli format Tercio wykorzystuje wszystko co. Gdy jest częścią garnizonu twojego miasta, wszystkie premie do atrybutów konkretnych jednostek, atak, obrona PZ, do zbrojenia użytkownika będą wpływały na każdy typ rodzaju żołnierzy, czyli na wszystko co macie w zamku, nie? Więc to może być jakaś odpowiedź na to, co wymyślili. Z jednej strony fajna opcja, z drugiej strony wyszedł raz do usa, który to może zgnieść. Kurde, no powiem wam, że jeżeli to zostanie bardzo dobrze ogarnięte, jeżeli to zostanie zrobione, ogarnięte z tą deltą, te combo ataki będą naprawdę nieźle działały na tej formacji, to mi się zdaje, że to będzie wgniotka w fotel, nie. Mi się zdaje, że to będzie najlepszy dowódca rally. Ja mam takie przeczucie, jeżeli to zostanie ogarnięte na jakimś takim poziomie, takim
gdzie naprawdę ktoś będzie miał na tą formację, będzie mógł sobie swapować te inskrypcje i zobaczyć, jak te inskrypcje działają, te legendarne, które wam mówiłem przy Arturze na Delcie, to naprawdę moim zdaniem, że to może mieć naprawdę coś, co będzie no, niszczyło systemy, nie? Kurde, jeżeli ktoś tego dowódcę ma zamiar maksować, to no, musi się liczyć z tym, że formacja Delty lub też może Bow będzie tutaj grywalna, no ale kurde. Jest tyle niewiadomych, a ten dowódca naprawdę wygląda nieźle, no kurde, wygląda fajnie, no same te wszystkie kwestie Delty i związane z tym tutaj, gdzie ja tą deltę, na Belizariuszu chyba coś tam zbierałem pomału, teraz już chyba nie zbieram, bo tam nie potrzebuję jej jakoś bardzo mieć. Beli jak się schowa ten Primal, no to nie ma bata, nie? Po kawalerii sobie zobaczymy, chyba że go przepaliłem. Nie, no nie przepaliłem Beliego. Samo te 10% więcej obrażeń do ataku combo, no kurde, Belek. To może być naprawdę top, nie? Masakra, nie? Dobra, przejdźmy sobie może do tematu, bo już pogadaliśmy troszeczkę o niej, jeżeli chodzi o umiejętności, o tym, jak to wygląda z mojej strony, z czym byśmy to parowali do rally. No i tutaj, tu będzie ciekawa rozmowa, no bo słuchajcie, jakbyśmy tak popatrzyli, no to tak. Na pewno to będzie dowódca, który moim zdaniem będzie próbowany z Attylą. Na bank. Nie chce mi się wierzyć, że oni go nie wypróbują z Attylą, ze względu na te obrażenia podstawowe. Mi się zdaje, że to będzie dowódca, który na pewno z Attylą będzie w jakiś sposób testowany, jeżeli chodzi o walki. Rally przede wszystkim, przepraszam. Na pewno gracze będą to próbowali połączyć z Tekedą, no bo Tekeda samo już to tam ta ostatnia ekspertyza i kwestia jakby tak połączenia go z tym wszystkim tutaj. Premia do ataku już 20%, współczynnik obrony kawaler, współczynnik leczenia, redukcja obrażeń, no wiecie, że on do teraz jest oddział tego, że dostaje 30% więcej podstawowych obrażeń poparzony przeciwnikom, to już i no to popatrzcie, jeżeli on jeszcze 30% będzie dawał więcej, jeżeli na przykład Subotai będzie nakładał ten efekt burna, no to już jest w ogóle kuźwa. Może być, naprawdę to może być bardzo, może być tak, że Tekeda i Attila wrócą ogólnie do łask, jeżeli chodzi o rally. Nagrywałem wam odcinek o Attyli, który wraca do łask, nie? Znaczy wraca, kurde, on jest przez cały czas w topie, w 2025 też będzie w topie. Ale Tekeda tutaj może być tak, że w tym momencie dowódca Tekeda wraca do jakiejś tam gry. No i jest taka możliwość, że to będzie wyglądało nieźle. No i teraz zadaję pytanie, co poza Attylą i Tekedą jeszcze można było tutaj z tym sparować? Oczywiście pojawia się kwestia Justyniana. Ciężko mi jest powiedzieć, bo wiecie, Justynian moim zdaniem jest takim typowym dowódcą od obrażeń, nie? Od obrażeń, od umiejętności, nie od normal damage, nie od combo damage, więc Justynian prawdopodobnie gdzieś tam będzie pewnie testowany, ale pewnie odpadnie jako ten drugi dowódca przy Subotaju. Ale myślę, że może być próbowane coś z Arturem. No Artur ma tam tutaj swoje, nie tylko od obrażeń umiejętności, ale też ma coś związane z combo atakami, więc może być tak, że tego Artura jako drugiego dowódcę będą próbowali wsadzić. Ale ja jakoś skupiałbym się przy Attyli i Tekedzie, nie? Jakoś mi się zdaje, że ci dwaj dowódcy będą z tym dowódcą Subotajem naprawdę będą grywalni. No i to, że Tekeda jeszcze bardziej dostanie renesans, no bo jakby Attila, Tekeda czy Subotaj to są dowódcy, którzy będą wgniatać na pewno rally na miasta, więc jeżeli ktoś lubi robić rally na miasta, ma gear, no i też będzie mógł sam z tym deltą porobić, no to na pewno będzie fajnie. Więc ja bym obstawiał na te 3-4 pary, które tutaj w miarę. Neski raczej nie. Hugo też nie, Joanna też nie, więc nawet o tym bym nie myślał, że będzie parowanie z nimi. Ale teraz rodzi się jeszcze pytanie jedno, czy dobrze by to się zgrywało na przykład z Liucze? I powiem wam, i tu was mogę zaskoczyć, że ja bym z chęcią zobaczył takie Subotaja z Liucze na artefakcie. Nie w normalnym rally, ale na artefakcie, nie? Czy na artefakcie by on sobie dawał naprawdę nieźle, nie? Radę, nie? Ogólnie wszystko związane z combo, co tam jest combo albo smite damage, czyli tak jak mamy Liucze, czy tak jak mamy Williama Wallace'a. Pytanie, czy to się fajnie sparuje z Subotajem, jeżeli chodzi o rally z artefaktem, nie? Bo jest taka, moim zdaniem, duża szansa, że to naprawdę fajnie może się pogrywać.
Ragnar, czy tam inni dowódcy raczej chyba nie. Oni tutaj są bardziej pod obrażenia też. Filip chyba... Filip też ciężko mi powiedzieć, żeby on gdzieś tam do rally mógł być, dopasować się. On będzie może być jakoś buffer gdzieś tam przy tym rally. Ale samo to, jak popatrzycie sobie, no mi się wydaje, że ten Liucze jeszcze tak mówię, Liucze i William Wallace ze względu na te smite damage jakoś te podstawowe ataki może jakoś się fajnie zgrywać też z Subotajem, na artefakcie oczywiście, przypominam artefakt, panie i panowie, więc no ciekawi nas, mnie pewnie jak to będzie wyglądało przyszłe rally, jeżeli chodzi o dowódców kawalerii, nie? Trochę się rozgadałem, no ale nie będę ukrywał, że trochę ten dowódca ma dużo takich pytajników i dużo nieścisłości, więc teraz to jest, jak wiadomo, takie wróżenie z susów. W międzyczasie, jak wam tam mówiłem, że tam oglądałem jakieś walki, to oglądałem oczywiście walki tutaj 1.90-60 na 2.489 na ich sojuszników. Jak dobrze pamiętam, to chyba możecie mi powiedzieć, ale YB, czyli 1846 jest sojusznikiem z GT, a tutaj ta prawa strona, gdzie mamy chyba tych najbardziej znanych królestw 1.1.8 i 1.3.16 jest sojusznikiem z 2.4.8.9, ale co by nie było, słuchajcie, to mi się wydaje, że tu GT sobie poradzi, nawet jak wypnie 2.4.8.9, to oni sobie poradzą, to jest z tymi królestwem po prawej stronie, a YB wiem, że bardzo cisnęło przez noc. Teraz prawdopodobnie mają jakiś break time i dlatego ich nie ma. Zresztą się nie dziwię. A tutaj widzimy, że no GT robi robotę z 2.4.8.9, więc 2.4.8.9 nie wiem, czy za niedługo nie będzie miało jakiegoś uptime'u, czy już nie wracają do gry. Nie, pojawiają się. No ale tak na koniec takie przeglądnięcie w międzyczasie tego, co tam się działo w tle, kiedy nagrywałem dla was, więc dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że lajkujecie, subujecie, to mnie naprawdę napędza, pomaga mi w dalszym rozwoju. Do zobaczyska, elo.